Dzisiejszy odcinek będzie zamykał pewien rozdział w wojnie o Inflanty rozegranej między Szwecją a Rzeczpospolitą od roku 1600 do 1611. W poprzednich moich 3 odcinkach wymieniłem najważniejsze zwycięskie bitwy husarii, czyli Kieś, Kockenhausen, Biały Kamień. I właśnie bitwa pod Białym Kamieniem otwarła furtkę do wielkiego zwycięstwa Rzeczypospolitej w pierwszej fazie tej wojny, za sprawą oczywiście husarii. Lecz jak wyglądała sytuacja przed tym kluczowym wydarzeniem w połowie kampanii? Jeśli pamiętacie to z moich poprzednich odcinków, Rzeczpospolita miała problemy. I tak w roku 1605 nasz wtedy ówczesny Sejm nie uchwalił nowych podatków na wojnę, co musiało skutkować tylko jednym: pauzą w działaniach wojennych. Mało tego, w tą grę polityczną włączył się wtedy ówczesny car rosyjski, udzielając Szwedom wsparcia. I tak, mając uchwalone wysokie podatki, rosyjskie wsparcie oraz fachowców z zachodniej Europy, Szwedzi byli gotowi. A co zrobiła Rzeczpospolita? Niewiele. Opanowała tylko bunt we własnych szeregach. Pierwszy dowódca szwedzki, Anders Lennartsson, melduje się w Rewlu ze sporym korpusem Szwedów w liczbie 5000 i już kilka dni później również pokaźne siły adwersarza z północy wysadzają desant w liczbie 4000 żołnierzy pod Diamentem, czyli ważną twierdzą chroniącą główne miasto Ryga. Siłami tymi dowodził Fryderyk Joachim Mansfeld, a na głównym celowniku znalazło się rzeczone wcześniej przeze mnie główne miasto Inflant, które już wcześniej podczas tej kampanii miało spore kłopoty. I tym sposobem nowy król Szwecji, Karol IX, zamierzał odciąć litewski szlak handlowy, próbując zadusić tamten kraj. Póki co jednak mieszczanie wraz z małym korpusem wojsk polsko-litewskich ocalili miasto, ale wcale to nie oznaczało, iż Szwedzi rezygnują z jego zdobycia. I wkrótce sam Chodkiewicz, stacjonujący pod Dorpatem, wyrusza na spotkanie przeciwko wojskom prowadzonym przez Lennartssona. Ten przy takim obrocie spraw wycofuje się do Parnawy i tam zajmuje pozycję obronną. Nadeszła jesień, a w jesieni właśnie pod tym miastem ląduje kolejny desant szwedzki. Tym razem pojawia się tam sam król północy, zasilając inwazyjne siły szwedzkie kolejną porcją żołnierzy w liczbie 5000. Gdy złożymy to wszystko razem w jedną całość, to Szwedzi w tym momencie mają niemałą liczbę 10 000 żołdaków i szybko ruszają drogą wzdłuż brzegu Morza Bałtyckiego w kierunku swojego upragnionego celu – miasto Ryga. Zadanie mieli łatwe, ponieważ w tamtym czasie osłaniały ich mokradła, bagna, gęste lasy. Zatem wojska Rzeczypospolitej nie mogły bezpośrednio zaatakować swojego adwersarza. Co robi Chodkiewicz? Maszeruje równolegle do armii Karola, mijając Wolmar, Wenden i 27 września 1605 roku dociera do Kirchholmu, leżącego nieopodal stolicy Inflant. Ryga trzymała się. Odsiecz była blisko. Sytuacja wcale nie była tak wyśmienita, jakby się mogło na początku wydawać dla dowódców szwedzkich. Zatem trzeba było podjąć krytyczną decyzję. I ta decyzja zapadła. Uderzamy na Chodkiewicza. A jak wyglądał szyk armii Chodkiewicza? Piechota została ustawiona w centrum, na wzgórzu, w 2 kolumnach, jako pierwsza siła uderzeniowa.
Z kolei w przerwach między nimi znajdowali się husarze dowodzeni przez Wincentego Wojnę, który, jeśli oglądaliście moje poprzednie odcinki, walczył w poprzednich starciach w Inflantach i bardzo zasłużył się pod Kirchholmem, przyczyniając się do zwycięstwa naszych wojsk. Dalej, na prawym skrzydle znalazło się 700 husarzy dowodzonych przez Jana Piotra Sapiechę. Również i on walczył w Inflantach, chociaż początkowo odmówił innemu hetmanowi. A mówię tutaj o Krzysztofie Radziwille. Najprawdopodobniej wiązało się to z tym, iż polscy dowódcy byli również skonfliktowani. Ale to właśnie Sapiecha brał udział w zwycięskim starciu Litwinów w bitwie pod Białym Kamieniem, był obecny również wcześniej pod Dorpatem i także tutaj miał znaczny udział w wiktorii Rzeczypospolitej. Natomiast na lewym skrzydle znalazł się Tomasz Dąbrowa. Po zasługach w roku 1602 podczas wojny inflanckiej, po zdobyciu Felina, został jej komendantem. Również pojawił się pod Dorpatem, pod Rakwerę w roku 1603, gdzie już nasza ofensywa skutkowała porażkami Szwedów i również brał udział w walkach pod Białym Kamieniem. Tomasz Dąbrowa, herbu Dąbrowa, bardzo odznaczył się właśnie pod Kirchholmem, odgrywając jedną z głównych ról w tym starciu. I na końcu, w samym centrum za piechotą, stała ostatnia chorągiew husarska Teodora Lackiego, gdzie korzenie jego rodziny sięgały Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Jegomość ten chyba nie był faworytem samego Krzysztofa Radziwiłła, ale inaczej myślał o nim najwyraźniej Chodkiewicz. Sam Lacki, tak samo jak wymienieni wcześniej dowódcy, brał udział w poprzednich starciach w Inflantach pod Erla, Kockenhausen i Białym Kamieniem. I tu taka mała ciekawostka, był to jeden z nielicznych dowódców, którego podkomendni nie przystąpili do konfederacji przeciwko hetmanowi w związku z zaległościami wypłat żołdu. I jak się domyślacie, też odegrał znaczną rolę w tej bitwie, gdzie na początku jego rola przypadła jako dowódcy husarskich obwodów. I finalnie Chodkiewicz zastosował sprytny manewr, gdyż częściowo oszukał swoich własnych żołnierzy, mówiąc im, iż czelać, która znajdowała się na samym końcu szyku armii, czyli w praktyce o najmniejszej wartości bojowej, to w zasadzie są posiłki, które mają ich wesprzeć. Z kolei Szwedzi usadowili się naprzeciwko Litwinów na wzgórzu w odległości gdzieś około 1 kilometra. Na froncie znalazła się szwedzka piechota w ilości ponad 4,5 tysiąca żołnierzy, stykając się na prawym skrzydle z samymi budynkami zabudowań Kirchholmu. Następnie za nią ustawiła się jazda w ilości 1500 żołnierzy, gdzie prawym skrzydłem dowodził Mansfeld, a lewym Brandt. Artylerię ustawili oni z przodu, gdzie była frontowana przez piechotę. Druga część armii szwedzkiej była tylko nieco mniejsza liczebnie, a ich piechota i jazda stała w wymieszanym szyku, także szerokość całych sił szwedzkich rozciągała się niemal na kilometr. I teraz najważniejsze wydarzenia. Jak udało nam się odnieść tak wspaniałe zwycięstwo nad przeważającymi siłami wroga? Kolejny sprytny manewr hetmana Chodkiewicza. Pozorowany odwrót. Zadanie przypadło Dąbrowie. Szwedzi połknęli haczyk. Uważali, iż te mniej liczebne siły polsko-litewskie wycofują się, zatem postanowiono uderzyć i nie oszczędzić ani jednego Litwina, ani Polaka. Ale Karol nie wiedział, że popełnia fatalny błąd. Wkrótce jego wojsko z pierwszego rzutu znalazło się w dolince, a następnie musiało maszerować pod górę, gdzie przecież znajdowały się nasze wojska w liczbie większej i przygotowanej na ten rozwój wydarzeń. Gdy część postępującej armii szwedzkiej znalazła się wystarczająco daleko od drugiego swojego trzonu, nagle pozorowana ucieczka Chodkiewicza dobiegła końca. Szwedzi zostali zaskoczeni, ponieważ niespodziewanie natknęli się na silny ogień z różnic i z armat. Dodatkowo po ostrzale w ruch ruszyła jedna z najlepszych jazd ówczesnej Europy,
na zmieszanych Szwedów wraz z Reitarią. I tak rozdzielone siły szwedzkie stały się już dużo łatwiejszym łupem, który padł ofiarą armii polskiej. Reitaria wroga, dowodzona przez Mansfelda, szybko rzuciła się do ucieczki, a co za tym idzie, umożliwiło to dalszy atak husarii na piechotę Szwedów i dokończenia dzieła zniszczenia. Nadciągające posiłki armii szwedzkiej w tym momencie natrafiły na chaotyczny tłum uciekających z pierwszej linii, co na pewno nie mogło im ułatwić zadania. Wszystko było w tym momencie, w tym miejscu przesądzone. W walce zginął wódz, wspominany wcześniej Anders Lennartsson, a także inny znany książę Fryderyk Luneburg. Jednak bitwa jeszcze nie była rozstrzygnięta, ponieważ Karol działał i skierował część jazdy szwedzkiej na skrzydło Sapiechy. Sama przewaga liczebna Szwedów nic mu nie dała, gdyż Sapiecha oparł się nacierającej jeździe wroga. Dodatkowo Chodkiewicz skierował mu na pomoc kolejne chorągwie husarskie dowodzone przez Lackiego, a ten oto obszedł łukiem Szwedów, uderzył z boku i zmiażdżył to ugrupowanie. Dodatkowo, gdy pojawiły się obwody szwedzkie, Lacki zawrócił ponownie, kolejny raz szarżował, odnosząc następny znakomity sukces w tym starciu. W ten sposób szala zwycięstwa zaczęła się przechylać na naszą korzyść. Sam Lacki pojawił się na tyłach armii króla Szwedów, ale ta chyba miała w końcu trochę szczęścia, kryjąc się w zabudowaniach Kirchholmu. Nie miało to już większego znaczenia, ponieważ w ich szeregi wkradła się duża panika, a Chodkiewicz postanowił zadać cios ostateczny i rzucił na wzgórze wszystkie swoje dostępne siły. Do walki dołączyła piechota i po 3 godzinach armia szwedzka była już tylko wspomnieniem, a ci, którzy nie zginęli, nie byli ranni i mieli jeszcze siłę do ucieczki, udali się w kierunku wód Morza Bałtyckiego i stacjonującej tam szwedzkiej floty. Żałować w tym momencie możemy jednej rzeczy. Nawet sam Karol IX mógł odnieść tam śmierć, ale po raz kolejny ich wódz miał farta, ponieważ jeden ze szlachciców, Henryk Wrede, oddał mu swego konia, co przypłacił osobiście życiem, ale w ten sposób uratował króla Szwedów, za co ten był dozgonnie wdzięczny całej jego rodzinie. Pora na podsumowanie. Szwedzi doznali ogromnej porażki pod Kirchholmem. Stracili tam 8000 ludzi, czyli niemal 70% stanu osobowego swojej armii. Tak naprawdę ich piechota została zmieciona z powierzchni ziemi. Tylko nieliczni jeźdźcy dotarli na okręty zacumowane właśnie na Bałtyku. A z takich ciekawostek Brandt był to dowódca, który wcześniej służył w armii Rzeczypospolitej i po tej bitwie schwytany, został ścięty w Krakowie. Jak wiecie, również inni dowódcy, ważni dowódcy szwedzcy zginęli podczas tej bitwy. Natomiast co do naszych strat, były znikome. 100 zabitych, 200 rannych, jedynie pogrom mieliśmy, jak to zwykle bywa podczas bitew Usarii, właśnie w koniach. Konkludując, samo miasto Ryga zostało chwilowo obronione, ale już niebawem zostanie zdobyte przez Szwedów. Również Chodkiewicz zostanie odwołany z Inflant i całe to zwycięstwo tak naprawdę okazuje się przegranym zwycięstwem, ponieważ nie zostało wykorzystane kompletnie strategicznie. Jedynie odebraliśmy naprawdę spore, ważne gratulacje od samego króla Anglii, szacha perskiego, czy nawet sułtana, a więc widać, że było to, czy raczej była to wielka nasza wiktoria. Ja dzisiaj już dziękuję Wam za uwagę. Jeśli uważacie, że materiał był fajny, podobała Wam się opowieść o sławetnej bitwie pod Kirchholmem, to pamiętajcie o subskrypcji, udostępnianiu i kciuku w górę. Dzięki za uwagę. Zapraszam również na Spotify. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmach. Hejo!